Mamy naszą komorę Maxa. Zobaczmy sobie, jak ona wchodzi. Ona nie ma problemu, ona wchodzi idealnie i nie ma w ogóle luzu. Ani troszkę. Siedzi idealnie w swoich prowadnicach, więc to pozytywnie, dobrze. Ma minimalny luz, tak jak Max wchodzi idealnie, tak Gate ma minimalny luz, ale jest on naprawdę minimalny. Witam wszystkich z tej strony Ulat. Jesteśmy dzisiaj na nagrywanku i jak widzicie jesteśmy w warsztacie, więc zajmujemy się serwisem. I czym się dzisiaj będziemy zajmować? Będziemy się zajmować częścią zewnętrzną, co raczej zdarza nam się rzadko, ale mimo wszystko jak najbardziej czasem trzeba. I czym się dzisiaj zajmujemy? Zajmujemy się nowością od Minecrafta, gdyż ostatnio trafiły do mnie lufki węglowe, przygotowane właśnie przez Minecrafta. I właśnie dostałem 2 sztuki, mam tutaj 2. I będziemy się nimi zajmować, będziemy je też instalować, będziemy sprawdzać, jak są kompatybilne z komorami, bo to chyba najważniejsze, i czy wejdą do repliki, do której ja planuję to wrzucić. Lufki przychodzą do nas w takiej oto tubie, zabezpieczone koreczkami. Lufka jest ogólnie bezpieczna, więc pod tym względem nie mam zastrzeżeń. Po otwarciu pierwsze, co nam się rzuca w oczy, to dostajemy takie opakowanie, w którym mamy stabilizator taki mosiężny do montażu oraz kilka o-ringów też do osadzenia wszystkiego, żeby lufa wewnętrzna siedziała dobrze w lufie zewnętrznej. Oczywiście takie zestawy mam 2, bo lufki są 2. Ja dostałem je w 2 oddzielnych opakowaniach, więc na to zwracam uwagę, ale po prostu dla własnej wygody wrzuciłem je do jednego, żeby po prostu nie szukać. I lufki mamy 2. Mamy 8-calową i 10-calową lufę. Jak widzicie, lufki są różnych długości i ogólnie lufki są skonstruowane w ten sposób, że z przodu mamy aluminiowy koniec z gwintem 14 mm lewoskrętnym, natomiast z drugiej strony mamy po prostu też aluminiowe gniazdo, które wchodzi nam w korpus, w upper, tak naprawdę w M4, a natomiast pomiędzy tym mamy lufę zewnętrzną, która jest wykonana z węgla. Jest ona oczywiście po prostu połączona i jest ona wklejona. Nie mamy tu żadnych śrubek, żadnych kontr i tak dalej. Podobno jest to zrobione na tyle sztywno, że wchodzi to idealnie prosto i do tego jest jeszcze to ewentualnie zabezpieczone po prostu klejem. Jeżeli chodzi o samo osadzenie w aperze, to mamy tutaj kilka pinów. Ja to oczywiście postaram się pokazać Wam bliżej na blacie. Kilka pinów, które stabilizują. Te piny siedzą sztywno, nie możemy ich za bardzo demontować, one są po prostu wprasowane na sztywno. To są piny stalowe, więc one nam stabilizują lufę, żeby nam się nie obracała. I tak samo jest wykonana lufka druga. Zrobimy im trochę pomiarów, bo to, co osobiście dla mnie jest ważne, to jest na przykład grubość tutaj tego talerza, bo to też nam, jeżeli jest cienkie, to czasami trzeba dać podkładki, żeby w ogóle docisk lufy zewnętrznej dał radę nam to docisnąć do apera, więc na to zwracam uwagę. I ogólnie co będziemy robić z tymi lufkami. Te lufki, a dokładniej ta krótsza, 8-calowa, wyląduje w naszej nowej replice speedowej, replice, którą będę przygotowywał do użytkowania w ramach Speed Soft Olsztyn, naszej ekipy. I za bazę, czyli replikę, w której będziemy to montować, użyjemy nowej Specny Flex X, czyli 9 mm magazynki, specynka, kompozytowe body, stosunkowo lekka dzięki temu, ale to, co jest dla mnie osobiście wadą, ma dzieloną dwuczęściową lufę zewnętrzną, która jest tutaj skręcona na dole. Ja Wam to potem pokażę, jak to po prostu skręcę. I jest to element, który wiem, że się luzuje i dla mnie osobiście jest dość irytujący. Dlatego, jako że mamy takie lufki powiedzmy w dyspozycji, to po prostu wymienimy tą lufkę zewnętrzną, którą tutaj mamy specnową, na tą właśnie od Minecrafta i na tej bazie po prostu zbudujemy sobie marker speedowy. I ja dzisiaj właśnie pokażę Wam, jak wygląda instalacja w tej replice, tej lufy, czy są jakieś problemy, czy na coś warto zwrócić uwagę. Jeżeli tak, to Wam oczywiście o tym powiemy. A ja potem jeszcze oczywiście pokażę Wam, jak będziemy budować resztę tego markera, bo też będziemy z tego budować całkiem fajną rzecz. Dobrze, to bierzemy się za przebudowę, za wymianę lufy, sprawdzenie kompatybilności i tak dalej naszych lufek od Minecrafta. Pierwsze co, w replice, którą musimy, powiedzmy, której chcemy wymienić, no to musimy zdjąć front. Ja to już sobie tutaj porobiłem, odkręciłem sobie te śruby. Front jestem w stanie zdemontować. Teraz musimy natomiast odkręcić ten pierścień, bo jest to pierścień, który trzyma naszą lufę zewnętrzną.
Cyk. Możemy go zdjąć i wyjmujemy naszą lufę zewnętrzną. Już mówiłem, lufa specny ma tutaj imbusy, które łączą te dwie połówki. Między innymi dlatego ją wymieniamy, ponieważ ja nie mam zaufania. Tutaj na przykład już widzę, że może być problem, ponieważ tutaj nie mamy bocznych zaczepów. Natomiast mamy tylko górne. Co prawda tutaj na szczęście mamy gniazda też boczne, więc może lufa Minecrafta wejdzie nam bez przeróbek. Pierwsze co jeszcze chcę sprawdzić to tak. Tu mamy grubość pierścienia, widzicie, niecałe 3,5 mm. 3,45 powiedzmy. O ile się nie mylę, to w lufie Minecrafta jest cieniej. Dobrze, zobaczmy teraz jak to w lufie Minecrafta, grubość tego elementu. 2,73, więc jest dużo cieniej i teraz pojawia się pytanie, czy ten docisk bez dania podkładek tutaj da radę nam docisnąć naszą lufę do body. Wchodzi ładnie, bez żadnego problemu. Body to jest Specna Flex. Co prawda jestem trochę zdziwiony, bo w tej Specnie Flex sam gwint jest metalowy. To jest metal, więc on jest tam wstawiony, montowany w body, gdzie to jest metalowy pierścień. O, tego się nie spodziewałem. To jest metalowe. Wow, ok. Myślałem, że jest plastikowe. Zobaczcie. Druga rzecz. Mamy tutaj minimalny luz na tej stabilizacji. Możemy ją leciutko obracać. Więc trzeba wziąć pod uwagę, że ten element jest węższy niż dedykowany element do tego body. No i zobaczmy, czy nakrętki nam starczy, żeby docisnąć lufę do końca. Starczyło. Docisnęło, więc podkładki nie są nam potrzebne, przynajmniej w tej lufie nie ma tego problemu, ale jeżeli byśmy na przykład mieli dłuższy ten element, zobaczcie, on tutaj prawie już dochodzi do body i istniałoby ryzyko, że jeżeli byłoby jeszcze dłuższe, to byśmy nie byli w stanie dociągnąć, więc trzeba by wtedy już kombinować i dawać podkładki. Ogólnie ja bym chciał zachować długość lufki, jaką mam. Więc użyjemy lufy 8-calowej, bo jak widzicie jest tylko minimalnie dłuższa niż to, co tutaj mamy. Musimy porównać ten punkt, o tutaj, z tym punktem. Więc mamy bardzo podobnie. Więc zostajemy przy lufie. O Jezu, jaka różnica w wadze. To waży 4-5 razy więcej niż to. To jest naprawdę super lekkie, to jest kawał żelastwa. Jeszcze zanim będziemy cokolwiek wkładać, to najpierw jeszcze sprawdzimy kompatybilność z komorami. Bierzemy pierwszą komorę. To jest komora stokowa od Specny i ona już ma za grube te skrzydełka i nie wchodzą w nacięcia tutaj. Więc jeżeli byśmy chcieli włożyć stokową komorę Specny, to będziemy musieli trochę powalczyć, żeby te skrzydełka albo ścienić, albo poszerzyć te nacięcia, więc no to może być problem. Więc ta komora idzie na razie na bok. Ja tutaj miałem gdzieś komorę Maxa. Mamy naszą komorę Maxa. Zobaczmy sobie, jak ona wchodzi. Ona nie ma problemu, ona wchodzi idealnie i nie ma w ogóle luzu. Ani troszkę. Siedzi idealnie w swoich prowadnicach, więc to pozytywnie, dobrze. Weźmiemy teraz komorę od Gate'a, bo taka pójdzie tutaj docelowo. Tutaj niestety musimy otworzyć opakowanko. O, bierzemy sobie naszą komorę i zobaczmy. Siedzi troszkę więcej luzu ma minimalny luz. Tak jak Max wchodzi idealnie, tak Gate ma minimalny luz, ale jest on naprawdę minimalny. Praktycznie nie pozwala na pracę tej komory. Tutaj nacięcie na górze też jest praktycznie idealnie pod wymiar, więc pod tym względem naprawdę spoko. Osadzenie komór w tej lufie nie będzie problemem, będą siedziały bardzo ładnie, bardzo sztywno, więc pozytywnie. Więc teraz złożymy sobie to tylko jeszcze z frontem, żeby pokazać Wam, jak to będzie wyglądało. Robota raczej prosta, banalna. Zero luzu, zero problemów. I teraz zakładamy sobie front. I dokręcamy go. Oczywiście jednocześnie najpierw warto skontrolować, czy
Front patch nam z body. Czy jest wszystko prosto? Wygląda, że jest i skręcamy nasz froncik. Front jest kompozytowy, więc ja tam mu nie żałuję. Skręcam go dość mocno. I mamy gotowe z lufką. Tak to się prezentuje. A jak to ostatecznie będzie wyglądać, to pokażę Wam, jak już replika będzie gotowa. Bo, no bądźmy szczerzy, no w tej chwili jakbym to tylko złożył, to co tutaj nam powiecie? Niedużo się zmieniło. Więc ja siadam, teraz buduję resztę tej repliki, resztę przerabiam i wtedy się widzimy już na podsumowaniu. To jeszcze krótka dopowiastka na temat tych pierścieni, bo zapomniałem o tym wspomnieć. Najważniejszy chyba jest ten pierścień. Ten pierścień ma stabilizować naszą lufę wewnętrzną w lufie zewnętrznej w okolicy komory hop-upu. Ten pierścień wchodzi idealnie tutaj w tą średnicę i on ma tutaj minimalny o-ring, który go stabilizuje i to siedzi naprawdę bardzo fajnie, sztywno, rewelacyjna w ogóle sprawa. Natomiast w środku jest minimalny o-ring, który stabilizuje naszą lufę wewnętrzną. Genialny pomysł, powiem Wam szczerze, super sprawa. Ja dzisiaj osadziłem przed chwilą lufkę, kurde jak to siadło. Naprawdę rewelka. A potem te o-ringi dajemy ewentualnie, żeby docisnąć komorę już do gearboxa, więc wow. Naprawdę subcio. No to budowę chyba mamy skończoną. Osadziłem lufkę. Jak widzicie, mam nadzieję, że widzicie. Moment. O, lufka jest osadzona. Siedzi bardzo sztywno, bez zarzutu. Lufa wewnętrzna w środku też siedzi idealnie. Powiem szczerze, że nie spodziewałem się, że uda mi się to tak ładnie wyosiować wszystko. Do tego no tutaj poszedł silnik HPA, testowałem, to mam rozrzut 1,5 FPS-a, więc tutaj naprawdę cały zestaw, wszystko siadło jak złoto. Ja jestem naprawdę dziko zadowolony. Kurde, no ta lufka naprawdę fajna i naprawdę leciutka. Piękna. Powiem szczerze, do speeda, do takich lekkich buildów jak najbardziej super sprawa. Do tego moim zdaniem ładna. Mi się też podoba w sumie. Chociaż ciekawe, czy węgiel mógłby być i w innym kolorze, na przykład być srebrny. Lubię srebrne rzeczy, więc srebrny byłby spoko. Więc to byłoby miłe. Tutaj jeszcze od razu kilka disclaimerów. Tutaj poszedł silnik HPA od Pulsara, ale ten film będzie kiedy indziej. O tym pogadamy później. A na tą chwilę, cóż, chyba kończymy. Moim zdaniem produkt bardzo fajny. Bardzo mi się podoba. Słyszę co jak kulki mi w komorze, które tam zostały, tam się przewalają, ale to mniejsza. Jeżeli macie oczywiście jakieś pytania, czy do tych luf, czy do montażu, czy ogólnie do Minecrafta, czy do czegokolwiek innego, to oczywiście pytajcie. Ja mogę o czymś zapomnieć, o czymś nie powiedzieć. A może macie pytanie, może chcielibyście, żebym przymierzył to do na przykład innej repliki. No mam długą lufę, więc samo osadzenie mogę sprawdzić na innej replice, na innym froncie, na czymkolwiek, więc jeżeli coś, to pytajcie, ja postaram się dopowiedzieć. Ja oczywiście jak najbardziej dziękuję Minecraftowi za dostarczenie mi lufek na testy, na prezentację, żeby Wam to pokazać. Przy okazji trafią do naszego markera speedowego, do Speedsoft Olsztyn. Dziękuję też Wam wszystkim oczywiście za oglądanie. Dziękuję patronom za wsparcie. No i do zobaczenia ponownie.